Cześć, tu Gierek. Przyjechaliśmy właśnie na wieczorny pokaz do Land of Legends. To jakieś 5 km od Belek i 35 km od Antalii. Cena nie była wygórowana. Coś między 50 a 80 zł. Zależnie skąd wyruszacie. Wejście na samą aleję, oglądanie pokazu i zamku jest za darmo. Także płacimy tylko za transport w dwie strony. Jak dla mnie super opcja, bo odbierają cię spod samego hotelu, więc nie musisz kombinować. A z nocnymi autobusami jest tu raczej ciężko, bo ostatni odjeżdża o 22:30. Więc wygodniej wziąć taką wycieczkę. I patrzcie na to, park jest olbrzymi, wygląda jak wielka galeria handlowa na świeżym powietrzu. Robi mega wrażenie. Obsługa mówi głównie po angielsku i rosyjsku. Warto mieć gotówkę i kartę, bo niektóre stoiska wolą jedną formę płatności. Jesteśmy już w środku. Podejdziemy teraz do mapy. Na niej widać, że jest tu park rozrywki z kolejkami górskimi, park wodny ze zjeżdżalniami i cała ta ogromna aleja handlowa z pałacem. Oczywiście wejście na pierwsze dwa punkty jest płatne, a aleja handlowa z pałacem jest darmowa. A ty widzu, kliknij subskrypcję i zostaw lajka, bo to dla mnie duża motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Restauracji i sklepów jest tu pełno. Serio, według mnie jest ich ogrom. Zerknąłem na ceny w knajpach, no i powiem wam, że jest drogo. Dobra, tamte lampki na początku co widzieliście to było nic. Patrzcie na to. Pokaz jeszcze się nie zaczął, a te iluminacje wyglądają kosmicznie. Nawet chciałem policzyć ile ich jest, ale się poddałem. No mnóstwo. A ta muzyka gra dosłownie wszędzie. Myśleliśmy, że tylko przy restauracjach, ale jednak nie. Gra cały czas. Dobra, patrzcie teraz na te alejki z lampkami. Każda z nich ma około 70 metrów długości. Tak to wychodzi z moich obliczeń. Wygląda to jak wielki tunel świetlny. I najlepsze jest to, że są dwie takie alejki, więc możecie przejść jedną, potem drugą i serio, klimat jest jak w bajce. Idealne miejsce na zdjęcia, robi mega robotę na żywo. Właśnie w tym miejscu odbywa się nocna parada łodzi z postaciami w naprawdę czarujących przebraniach. Pokażę wam to w kolejnym filmie, na który już teraz was zapraszam. I nie ukrywajmy, że jest to mega popularne miejsce. Serio, masa ludzi robi sobie tutaj zdjęcia. Ale muszę przyznać, sceneria jest naprawdę zacna. Dobra, idziemy dalej, bo mógłbym tutaj stać z godzinę. No i jesteśmy przy fontannie Chimery. Tak wyczytałem oczywiście z mapki. Tutaj pokazy zaczynają się od 18 co pełną godzinę i trwają około 5 minut. O, tam z daleka widać kolejne lampki. No według mnie jest to najlepsza atrakcja, przynajmniej na początku. Tutaj można też wynająć łódkę i sobie popływać po całej alei handlowej. Nie wiem ile kosztuje, niestety nie spytałem. Dobra, sprawdziłem to dla was. Ceny rejsu gondolą po kanale są różne, od około 10 do 15 euro za osobę. Ale wygląda to fajnie, szczególnie jak przepływamy przez te podświetlone łuki. No i kolejna aleja, tym razem z lampkami i kolorowymi gwiazdkami. Jak ktoś lubi święta i świecidełka, to powiem wam, że tutaj przepadnie. Ludzi robiących sobie zdjęcia jest bardzo dużo. A, poczytałem jeszcze o samym hotelu. Pokój rodzinny dla dwóch dorosłych i dziecka do 12 roku życia kosztuje 3000 zł za noc z pełnym wyżywieniem. Pokój stylizowany na rzymski z Juliuszem Cezarem. Wygląda genialnie, ale cena, powiem wam, już trochę mniej. Patrzcie, tutaj widać logo samego Land of Legends. I jeszcze te bańki, które wokół latają. Według mnie robi to magiczny klimat. No i znowu, muzyka bardzo głośna. Wydaje mi się, że czasami z nią przesadzają. Dobra, teraz trochę wam przyspieszę. Patrzcie co widać z daleka. Dla dziewczynek będzie to pałac, a dla chłopców będzie to prawdziwy zamek. Na żywo wygląda niesamowicie, szczególnie podświetlony. Poniżej macie konny orszak. Prawdopodobnie tutaj dzieje się główny występ. Z tej strony według mnie będą najdroższe pokoje.
Ceny sięgają nawet do 12 000 złotych za dobę dla rodziny. I kolejna strefa gastro, a obok sklepik z bajki Masza i Niedźwiedź. Widocznie tutaj jest bardzo popularna, bo jej motyw przewija się po całej długości alei. No i patrzcie, bo tego się nie spodziewałem. Angielski piętrowy autobusik, który sobie jeździ pomiędzy ludźmi. Mega ciekawie to wygląda. Obok jest też taka mała budka do karaoke. Dla chętnych można sobie pośpiewać. Spójrzcie jeszcze raz na ten orszak. Pomiędzy karoca. Fajnie, szkoda, że całość się nie podświetla, bo do tego zdążyli nas tu przyzwyczaić. A pałac z bliska? No dla mnie petarda. Na środku placu palmy. Idealne miejsce do zdjęć. Ale uciekamy trochę na bok, bo przez tą muzykę można poczuć się trochę przebodźcowanym. Nawet w środku te alejki wyglądają jak prawdziwe ulice. I jest tu dużo mniej ludzi. Z ciekawostek jest tu ponad 150, a może nawet ponad 170 sklepów. Dużo markowych, ale też lokalne tureckie marki i butiki z ręczną biżuterią. Zobaczcie, całkiem ciekawie to wygląda. Przechodzimy obok pałacu i idziemy na większy plac z główną fontanną. A jeszcze ważna informacja dla zmotoryzowanych. Parking jest ogromny i oczywiście darmowy. Toalety też są praktycznie wszędzie, czyste i bezpłatne. Pokażę Wam jeszcze zamek z drugiej strony. Tutaj widać dużą scenę i pewnie organizowane są różne imprezy i spektakle dla najmłodszych. Ogólnie widać, że całe centrum nastawione jest na rodziny z dziećmi. Aleja handlowa jest otwarta codziennie, zwykle od rana około 10 do późnych godzin wieczornych, często nawet do północy. Wiadomo, że najlepszy klimat będzie po zmroku, gdy włączają wszystkie iluminacje. No i jesteśmy. Ta fontanna według mnie też robi wrażenie. Wiem, że się powtarzam, ale jest tu bardzo dużo ładnych rzeczy. A z tyłu macie strefę gastro. Tam kupiliśmy 2 burgery po około 40 zł za każdy, więc ceny są sporo wyższe niż w mieście. Dobra, to nagram teraz pokaz. Według mnie warto go zobaczyć. Pokazy głównych fontan startują od 16:30 i odbywają się co godzinę aż do wielkiego finału o 22:00 z pokazem. Potem chyba jeszcze raz albo 2 razy też są. Wrzucę Wam cały rozkład w opisie. A no i taka cenna wskazówka. Pokaz fontan nie jest dostępny we wtorki i w piątki. Widać, że ludzi zbiera się coraz więcej. Jest coraz bliżej do głównego pokazu. Jeszcze kilka słów o samych alejach handlowych. Znajdziecie tutaj naprawdę sporo znanych marek. Jest Prada, Gucci, Armani, Adidas, Nike, ale też lokalne tureckie sklepy. No i oczywiście drogerie i perfumerie. Można tu zrobić zakupy zarówno luksusowe, jak i w bardziej przystępnych cenach. Jeśli macie ochotę na szybki posiłek, to tutaj znajdziecie naprawdę znane sieci fast food. Jest tu Burger King, Subway i McDonald's. I jeszcze jedna mała ciekawostka. Ten cały spektakularny park, w którego centrum jesteśmy, został otwarty w lipcu 2016 roku. Słuchajcie i zobaczcie, jak wszystko jest zsynchronizowane z muzyką. Fontanny poruszają się idealnie w rytm melodii. Teraz zostawiam Was sam na sam z pokazem. Zobaczcie te z tej perspektywy. Można podejść naprawdę blisko.
I kończę ten odcinek takim instagramowym widokiem. Palmy i pałac w tle. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji, a w kolejnym filmie pokażę Wam występ, paradę łodzi i pokaz laserowy na zamku. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.